Pokój tobie, przechodniu. Wstrzymaj kroki. Kto z pośpiechem doby życia przebiega, może iść dalej. Ciebie jednak proszę, abyś się zatrzymał. Oto patrz i kolana do modlitwy zginaj, bowiem w krypcie tego kościoła spoczywają ziemskie szczątki 55 ojców i braci Karmelitów Bosych, których w XVIII i XIX stuleciu miłość Chrystusa w modlitwie i pracy przywiodła na zagórski Marymont. Treść tablicy upamiętniającej umieszczonej na klasztornym murze. Dzisiaj obejrzycie ruiny klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu. Jest to jeden z nielicznych zachowanych klasztorów warownych w Polsce. Postanowiono wznieść go na wzgórzu Marymont w zakolu rzeki Osławy. Budowano go równe 30 lat. Kamień węgielny pod budowę położono 7 sierpnia 1700 roku. W 1714 wprowadzili się do niego zakonnicy, a budowę ukończono w 1730 roku. W skład zespołu klasztornego wchodził m.in. szpital i przytułek, którego pierwszymi mieszkańcami byli weterani odsieczy wiedeńskiej z 1683 roku. W okresie Konfederacji Barskiej klasztor stał się ostoją dla jej żołnierzy. 29 listopada 1772 roku, podczas oblężenia przez wojska rosyjskie, zabudowania klasztorne zostały ostrzelane z armat, a ich część uległa spaleniu. Obrona klasztoru w Zagórzu była ostatnią bitwą Konfederacji Barskiej. Zakonnikom udało się odrestaurować klasztor. Jednakże prowadzona przez zaborcę austriackiego polityka nie pozwoliła na powrót do dawnej świetności. W roku 1822 klasztor strawił pożar. Według oficjalnej wersji austriackiej był to wypadek. Inni uważają, że to władze zaborcze podpaliły obiekt. W roku 1831 zlikwidowano klasztor. 135 lat później, w roku 1957, podjęto pierwszą próbę odbudowy klasztoru. Wówczas też urządzono ponowny pogrzeb zakonników zmarłych w XVIII i XIX wieku, ponieważ podziemne krypty zostały splądrowane przez poszukiwaczy skarbów. Niestety na renowację zabrakło środków. Wkrótce pozwolenie na odbudowę uchylono, a karmelitów w asyście milicjantów eksmitowano z zabudowań klasztoru. W roku 2000 podjęto drugą próbę odbudowy klasztoru, jednak znów brakło na to środków i skończyło się na oczyszczeniu obiektu, prowizorycznym zabezpieczeniu murów i odbudowie 2 baszt. Zaraz potem pracę przerwano i znów opuszczono obiekt. Obecnie trwają tu prace nad odrestaurowaniem foresterium, czyli budynku dla gości i studni, w celach komercyjnych. Nie planuje się odbudowy budynku samego klasztoru.